Kochani, witajcie na moim kanale Podane z Miłością. Dzisiaj zaczynamy z przytupem, ale dzisiaj będzie naprawdę coś, mam nadzieję, ciekawego, co dla niektórych osób. Postanowiliśmy ruszyć z taką serią takiego podstawowego gotowania. Moje córki właśnie, jedna wyfrunęła z gniazda, druga za chwilę ma zamiar wyfrunąć i więc często dzwonią po porady, potrzebują pomocy w naprawdę prostych daniach, których jeszcze nie zdążyły się nauczyć gotować. Stworzymy teraz razem taką serię, żeby uczyć się po prostu podstawowych dań. Dzisiaj na pierwszy ogień pójdzie rosół, tak. Przygotujemy sobie razem rosół. Ci, którzy gotują na co dzień, którzy dużo gotują, każdy ma swój sposób na rosół. Wiadomo, każdy przygotowuje go inaczej, dodaje inne składniki, każdy rosół będzie też smakował inaczej. A ja pokażę Wam po prostu, jak ja to robię, jakich składników używam, co dodaję. A może kogoś to zainspiruje, może doda też coś, czego wcześniej nie dodawał. A więc tak, co jest najważniejsze? Potrzebujemy kurczaka, warzywa i do tego jeszcze makaron. Makaron to też jest taka sprawa troszkę sporna, często dochodzi do sporów, jaki tu makaron użyć do rosołu. Ja osobiście lubię bardzo cienki, bardzo drobny makaron, więc używam takiego drobniutkiego makaronu vermicelli. Ja go bardzo lubię, mi on bardzo smakuje, ale jeżeli Wy preferujecie grubsze kluseczki, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. Od czego zacznę? Najpierw nastawię wodę. Mam tutaj tak, 2 litry wody na rosół i około 1,5 litra wody na makaron. Makaronu mam 300 gramów. Teraz to wszystko sobie nastawię, żeby to się już zaczęło grzać, a w międzyczasie przystąpimy do dzieła. Co jest najważniejsze w przyrządzeniu dobrego rosołu? Najpierw trzeba wybrać sobie mięso. Ja gotuję głównie na kurczaku, ponieważ to mięso smakuje mi po prostu najbardziej ze wszystkich. I mamy tutaj takiego, proszę, apsztyfikanta. I tak, krojenie kurczaka jest bardzo proste. Nie trzeba do tego ostrego noża, ani siły. Wystarczy pokroić go. O kurczę, a tutaj mamy jakieś jeszcze piórka zostały na nim. Wystarczy dobrze go pokroić. Teraz odcinam nóżkę i spójrzcie. Tu nie trzeba siły, nie trzeba ostrego noża. Wystarczy zrobić nacięcie w miejscu, w którym jest chrząstka. I to wszystko bardzo delikatnie, spójrzcie, odchodzi. Jedna noga. I druga noga. O, tutaj słychać, jak sobie tutaj chrząstki pękają, więc w tych miejscach po prostu nacinam i spójrzcie, bez żadnego wysiłku, wszystko poodcinane. Łódka są odcięte. Jedyną część, którą wyrzucam z kurczaka, to jest ten jego kuperek. Tego nigdy nie używam, jakoś nie jest to zbyt apetyczne, nie wygląda za ładnie. Wyrzucam. Teraz tak, jeżeli chcemy mieć dobry rosół, musimy pamiętać, że nie możemy używać chudego mięsa. Nośnikiem smaku, który nadaje taki aromat rosołowy, jest właśnie tłuszcz. Bez niego rosół będzie po prostu mało smaczny. Tak, skrzydełek nie będę odcinać, one nie będą w niczym przeszkadzać, ale wytnę mu troszeczkę piersi, dlatego że one są po prostu suche, nie nadają za dużo smaku, nie są tutaj nam potrzebne. Zrobimy tego piękną porcję rosołową. Słuchajcie, przy kości tutaj pięknie sobie przycinamy te piersi i troszeczkę wytniemy ją. Spójrzcie, praktycznie same odpadły. To użyjemy do drugiego dania. Tutaj skórkę oderwę i patrzcie, delikatnie, kilka nacięć i piersi z kurczaka nie ma. Powstała nam taka fajna porcja rosołowa. Mój kurczaczek był troszkę mały, wolałabym, żeby był większy. Wtedy na pewno rosół będzie smaczniejszy, ale to nic. Wrzucamy go do wody. Do tego wrzucamy również tę łódkę. I teraz tak, w międzyczasie pamiętajmy, żeby sobie tą wodę posolić. Tutaj dorzucam łyżkę soli jak na razie, druga łyżka soli do wody na makaron. Wodę na makaron przykrywam, niech sobie tam stoi i się szybciutko gotuje.
A teraz zrobimy warzywa. Kolejnymi składnikami, bez których rosół nie może się obejść, to oczywiście warzywa. Tutaj mamy tak, selera, pietruszkę, marcheweczkę. Myślę, że 4 sztuki wystarczą, nie jest tego rosołku jakoś dużo. Oczywiście musimy je sobie obrać. Po obraniu płuczemy i wrzucamy do rosołu. Opłukane warzywa wrzucamy do rosołu. Mam tutaj ćwiartkę selera, ponieważ był duży, pół pietruszki, 3-4 marchewki. Teraz dajemy mu troszeczkę czasu, jakieś pół godzinki, niech się zagotuje. Gotujemy go pod przykryciem, jak się zagotuje, zawsze go przykrywam sobie. I za pół godzinki wrócimy, będziemy dodawać jeszcze kilka innych składników. Rosół się zagotował, przykryłam go, niech sobie na niedużym ogniu powolutku się gotuje. Dajemy mu pół godzinki, tak jak mówiłam. W międzyczasie, może to troszkę głupie co powiem, ale wiem, że są młodzi ludzie, początkujący, którzy mogą popełnić taki błąd. Makaron zawsze wrzucamy na gotującą się wodę. Wiem, że jeżeli zaczynamy przygodę z gotowaniem, to czasami może być wcale nie takie oczywiste, więc makaron zawsze wrzucamy na gotującą się osoloną wodę. Ja tutaj wrzucam swoje drobniutkie niteczki. Oczywiście, co bardzo ważne, musimy to wszystko dokładnie zamieszać, żeby nam się makaron nie posklejał. I teraz dajemy mu kilka minut, w zależności od tego, jak miękki lubimy i jaka jest instrukcja na opakowaniu, bo wiadomo, każdy makaron będzie gotował się troszeczkę inaczej, ale też nasze preferencje też tutaj mają znaczenie, dlatego że możemy lubić bardziej al dente, czy też bardziej troszkę mocniej ugotowany. No i tak, dajemy mu chwilkę, sprawdzamy, jak już będzie gotowe, odsadzamy i za chwilkę wracamy do naszego rosołu. Rosół gotuje się już chwilkę, warzywa już zmiękły. Co jeszcze ja dorzucam do tego rosołu? Niestety uroki mieszkania w Belgii są takie, że często nie mogę dostać pewnych produktów, jak na przykład kurze łapki. Bardzo lubię dodawać kurze łapki do rosołu, one nadają fajnego smaku, robi się wtedy taki kolagenowy rosół. Lubię też dodawać serduszka, żołądki kurze, też dodają fajnego smaku, ale mówię, tutaj to nie jest takie proste, nie zawsze to dostanę, nie jest tak łatwo to niestety dostać. No i dziś muszę się obejść smakiem. Gdybym tylko to miała w domu, na pewno bym dodała. Teraz liście selera. Przekroję je sobie tutaj na 3 części, żeby nam się zmieściły do gara. I to też jest kolejna rzecz, której nigdy nie mogę dostać w Belgii. Są to liście lubczyku. Jeżeli udaje mi się kupić, po prostu sobie mrożę, ale też bardzo ciężko jest to tutaj dostać. Niestety w tym roku nie byłam w Polsce, więc nie zakupiłam. I to tak, dodaję liście selera do gotującego się rosołu. Teraz por, bardzo lubię dodawać pora. Pora przecięłam sobie tak wzdłuż, nie po całości, tylko żeby jeszcze trzymał się troszkę. I delikatnie sobie te listki wymyłam, żeby nam się nie dostał piasek, ani żaden brud z pora do rosołu. To sobie teraz też tutaj dorzucam. Nie chce się zmieścić, ale zaraz go tutaj dociśniemy. Dodałam już tutaj łyżeczkę soli. Teraz dorzucam jeszcze łyżeczkę kucharka. I niech sobie to dalej się gotuje. Dajemy temu teraz jeszcze z 10-15 minut, żeby sobie ten seler, por oddał troszeczkę smaku. Ach, zapomniałabym, no przecież pietruszka. Oczywiście pietruszka, bez pietruszki nie ma rosołu. Mam tutaj mrożoną. Mogłabym kupić świeżą, to akurat jest tutaj dostępne, ale ponieważ mam taką letnią, którą mroziłam latem, która zawiera dużo smaku, więc wolę dosypać tutaj sobie mrożonej i niech te smaki się tutaj łączą, niech dalej sobie pykają, niech sobie tam troszeczkę jeszcze postoi. Zaraz do niego wrócimy i będziemy go przyprawiać. Aromat gotowanych warzyw i mięsa rozniósł się po całym domu. Słuchajcie, teraz trzeba troszeczkę go jeszcze doprawić. Co jest najważniejsze w gotowaniu? Przede wszystkim, zanim zakończymy gotowanie, musimy najpierw sobie wszystko spróbować. Próbujemy, czy jest to odpowiednio słone, odpowiednio
dużą ilość wszystkich przypraw ma. To jest jedyna metoda, jedyna metoda sukcesu. Inaczej ciężko to będzie. Czasami w przepisach są podane takie ilości, nam na przykład takie ilości nie będą odpowiadać, będzie czegoś za mało, czegoś za dużo, więc próbowanie to jest najlepsza metoda. Przede wszystkim mój rosół miał troszeczkę za mało soli, a więc 1 łyżeczka zdecydowanie nie będzie za dużo, dlatego że warzywa też nadają troszeczkę słodyczy jemu. Teraz kolejna łyżeczka kucharka. Ale pamiętajcie, zawsze sprawdzamy smak, zawsze sprawdzamy, zanim cokolwiek przyprawimy, żeby wiedzieć, jak to smakuje i czy to nam odpowiada naszym smakom. Oczywiście pieprz czarny. Ja lubię dużo pieprzu w rosole. Teraz Maggi. Wiem, że teraz stało się niepopularne używanie tego typu rzeczy, no ale niestety ja bardzo lubię i nie wyobrażam sobie rosołu bez tego pysznego czarnego płynu. Mój tajny składnik rosołu to kurkuma. I kurkuma jest dosyć intensywna w smaku. Trzeba dodać jej tak troszeczkę, żeby rosół zrobił się delikatnie pomarańczowy, ale nie za dużo, ponieważ za dużo kurkumy nada mu smak, zmieni po prostu jego smak i stanie on się lekko cierpki. Teraz niech te warzywa wszystkie sobie jeszcze się zanurzą razem z tymi przyprawami. Zaraz sobie jeszcze momencik im damy, niech się chwileczkę pogotują. W międzyczasie mamy tutaj ugotowany makaron. To jeszcze o czym zapomniałam powiedzieć, to to, że ugotowany makaron odcedzając zalewamy zimną wodą. To też jest bardzo ważne przy nitkach, zwłaszcza przy takich drobnych jak ja gotuję, dlatego że one się po prostu posklejają, jak nie będą przepłukane zimną wodą. Teraz nakładam tutaj, widzicie, porcję makaronu. Jest bardzo drobny, ale ja bardzo taki lubię, więc taki używam. Marcheweczka kroimy albo dorzucamy w całości, w zależności jakie są preferencje rodzinne. Dla mnie bez różnicy, ja bardzo lubię marchewkę w rosole. Na pewno nic, co jest w tym garku, się nie zmarnuje, bo wszystkie warzywa zostaną zjedzone. I tak, i pietruszka. Słuchajcie, to jest taki element sporny w naszej rodzinie, ponieważ niektórzy nie życzą sobie takiej pietruszki w rosole, więc gotuję pietruszkę w rosole w całości, a taką pokrojoną dodaję już bezpośrednio na talerz. Ułatwia to troszkę życie, zwłaszcza jak mamy dzieci. Dzieci często nie chcą jeść pietruszki. I po prostu tutaj na talerzyk dorzucam sobie tą pietruszeczkę. I troszkę na palcach zostało. I teraz tak, co musimy zrobić ponownie? Próba smaku. To jest naprawdę dobre. Spójrzcie. Nie wiem, dlaczego rosół dzisiaj mi wyszedł mętny, troszeczkę. Zazwyczaj wychodzi klarowny, ale jak coś ma iść do telewizji, no to słuchajcie, wychodzi jak zawsze, nie? Ale jest, w tej chwili on ma taki lekko złoty kolor. To jest dodatek kurkumy, zapewnia mu taki fajny, żółciutki kolor. I zapewnia też odrobinkę takiej ostrości, pikantności, więc jest to naprawdę fajny dodatek. Ale czy jemu jeszcze coś brakuje? Chyba jeszcze troszeczkę. Jest naprawdę smaczny, ale dodamy mu jeszcze troszeczkę soli. Niedużo, odrobinkę. I dodamy troszeczkę pieprzu. Mówię, wedle uznania, wedle smaku, każdy ma swoje smaki. Jedni wiolą bardziej pikantne, inni łagodne, więc trudno już jest podać taką ilość, która by wszystkim odpowiadała. Teraz, co nam tutaj pozostaje? Nabierka. Wyłączamy. Mięso już jest ugotowane, warzywa są już mięciutkie, więc w zupełności mu wystarczy tego gotowania.
I patrzcie, jak to będzie tu się pięknie prezentować. Wygląda pięknie, pachnie pięknie, jest naprawdę smaczny. Polecam spróbować. I tak jak mówiłam, podstawą do ugotowania dobrego rosołu jest kurczak i włoszczyzna. Jeżeli te warzywa mamy, to zrobimy na pewno smaczny rosół, możemy go przyprawić. Reszta to są już dodatki. Możemy dodać do tego wołowinę, możemy dodać właśnie kurze łapki, możemy dodać wątróbki, serduszka, nawet serduszka czy z indyka, czy żołądki z indyka też są bardzo dobre. To już wszystko zależy od naszych preferencji, od naszych zdolności, od tego, co lubimy, co nie. Rosół to też jest nie tylko zupa, którą możemy podać z makaronem. Rosół to jest wywar, który możemy wykorzystać jako bazę do innych zup. Możemy go wykorzystać do sosów. Możemy go wykorzystać przy przeziębieniu. Kiedy jesteśmy przeziębieni, taki rosół jeszcze z dodatkiem kurkumy fantastycznie stawia na nogi. Na pewno w kolejnych odcinkach jeszcze zrobimy coś na bazie rosołu. Zobaczycie, do czego wykorzystuję taki bulion. Tak więc zapraszam Was do gotowania w rosołku, najlepiej w niedzielę, wtedy smakuje najlepiej. Chociaż najlepiej jest u mamy, no ale cóż, jeżeli już musimy sami gotować, no to trudno, gotujmy. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, do lajkowania, komentowania i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia już wkrótce, cześć, pa!